No i przyszedł czas na kolejne przemieszczanie. No i jedziemy teraz do Biszkeku, a stamtąd do Almaty. Tu teraz musimy iść na marszrutkę, a później liczyć na to, że na 14, o ile zdążymy do 14 dojechać do Biszkeku, że będzie po prostu autobus do Almaty. Znaczy autobus jest, tylko czy będą wolne miejsca, ponieważ online nie dało się kupić biletu, bo płatność tylko przez jakiś mBank, tutejszy mBank, to nie jest taki jak u nas. mBank, trzeba by było chyba konto założyć. Będziemy tak może z 2 godziny, półtorej przed odjazdem, to może uda się załapać, a jak nie, to będziemy czekać na 18 i liczyć na to, że o 18 będą wolne miejsca. Optymalnie i najlepszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby nam się udało załapać na godzinę 14. No i plan minimum wykonany. Udało nam się załapać na chyba pierwszego busa do Biszkeku, bo od 7 startują, nie? Jedziemy. 40 wyjechać. Tak, jeżeli się nic złego nie wydarzy po drodze, no to spokojnie dojedziemy na 14 na ten autobus do Almaty. Jak będą miejsca, to już będzie plan wykonany na dzisiaj w 100%. Teraz trzeba dojechać szczęśliwie do Biszkeku. Kosztowało nas to 450 Od osoby. od osoby i za bagaże nie płaciliśmy. To było razem, no. O dziwo, nie? Bo chyba wszyscy tu płacili 450, więc z tego co zauważyłeś. No bo zazwyczaj w tych marszrutkach, jeżeli macie duży bagaż, nie taki jak tu podręczny można to nazwać, ale mamy takie 2 duże plecaki, które wylądowały w bagażniku tutaj z tyłu, no to zazwyczaj się dopłaca, nie? A busik wygląda tak. To jeden jest z lepszych busów, którym jechaliśmy tutaj w Kirgistanie. Koło mnie koleżka wczoraj nadużył. Troszkę zajeżdżał alkoholem. Bo co? Jak się zacznie do mnie przytulać, to zrzuca z tego fotela. Chyba uda nam się kupić i nawet na 12 godzinę bilety, czyli jeszcze 2 godziny wcześniej niż myśleliśmy wyjedziemy. No super, bo z tego co Pan mówi, to są jeszcze bilety na godzinę 12. Czyli będziemy wcześniej w Almatach, co jest absolutnie nam na rękę. No jak wiecie, udało nam się kupić bilety na godzinę nawet 12 na autobus, czyli liczyliśmy w optymistycznej wersji, Że na 14. że na 14, a jeszcze udało się wcześniej, czyli super, będziemy gdzieś koło 18, 17 w Almatach, tak liczymy. Bilet kosztował 600 od osoby, nie? 1200 za 2 osoby, tylko mamy problem tu, bo tu jest takie, no nie chcę się wyrazić brzydko, ale śmierdzące towarzystwo jest. Śmierdzi, strasznie śmierdzi. Czy się nie mył, czy nie prał tych ciuchów, ale... Ach, mamy jedzenie, nie wiem jak to wydaje bo siedzieć mi tu żadno jest, kurde, a co dopiero jeść. Dojechaliśmy na granicę i musimy oczywiście znowu wyjść. No i musimy na piechotę przejść, właśnie wszystkie bagaże ze sobą zabieramy. No i będziemy się przesiadać do innego autobusu. No nie wiem czemu, ale jakiś inny autobus ma być postawiony, nie ten, którym jechaliśmy. No i już jesteśmy po kontroli granicznej. Siedzimy w nowym busie. Chyba lepszy ten jest, nie? Więcej miejsca jest. Towarzystwo nam się przed nami, chwała Bogu, zmieniło. Wszystko nam pykło elegancko, także cieszymy się bardzo. Tu też mamy fajne towarzystwo. Pana z Japonii się zainteresował moim sprzętem, między innymi tą kamerką, którą nagrywam, i moim Lumixem. Pytał, ile to kosztuje, nie? Ja mu tam godą te ceny i on mi zaraz sprawdza, i w Japonii się okazuje, że taki sprzęt w Japonii taniej wychodzi niż u nas. Jednak w Japonii mieszkają zamożniejsi ludzie, tak mi się wydaje, niż w Polsce. No ale ceny mają niższe na ten sprzęt, choć mimo tego pan z Japonii powiedział, że to jest drogi sprzęt. No ale widzisz, to jest logiczne poniekąd, ponieważ produkują to tam i do swoich to mają tańsze. A Ale jak to ty wozisz to za granicę... Insta jest chińsko, Aha. ale no Lumix jest japoński, Panasonic ma. To jest japoński, to fakt.
No nie nada, spasiba. My przyjechali z Biszkek. No i przyjechaliśmy już do Almaty, cali zdrowi. Teraz czekamy na 101, żeby dojechać do naszego hostelu, prawda? Jeszcze jakieś eurasy musimy wymienić, bo coś nam prawdopodobnie braknie, bo jeszcze musimy zapłacić za pobyt. Czekamy już tu w kantorze chyba z 20 minut, nie? No. Masakra. Kurczę, jaka to biurokracja jest. To dwie babki siedzą i naprawdę, żeby wymienić kasę, trzeba czekać. I to nie o to chodzi, że jest kolejka, nie? Bo jesteśmy ogólnie w jakimś banku. Musieliśmy dostać jakiś numer przydzielony i czekamy właśnie na swoją kolejkę. Ale numer już widnieje 20 minut 361, a my mamy 362. Cytując klasyka, mają rozmach. No powiem wam, że to jest chory. Czekaliśmy chyba kurde te 40 minut. Spokojnie. I się okazało, że paszport nie jest w bazie. Nie wiem w jakiej bazie, bo już wymienialiśmy nie raz. 100 euro chcesz wymienić i jak paszport nie jest w bazie, jakiej bazie? Kawałek dalej był kantor, nie dość, że lepszy kurs, bo tu jest 600, a tam było 597, no to kurde nawet paszportu nie trzeba było pokazywać. Cała operacja minutka, ani nie nawet minuta. Pan wziął pieniądze, dał nam tęgę i tyle. Kurde, ja nie wiem co w tym banku odwalali tam. Tyle czasu żeśmy stracili. Ja by tu nerwowo nie wytrzymał z tymi tam. Nie dość, że babka jakoś się tam uczyła, wiecznie coś tam klikała, nie? 100 euro wymienić, po menadżerów chciała iść. Weszliśmy teraz do lokalu, żeby się nieco uspokoić, zjeść coś po tej naszych przyprawach z wymianą walut. Piwko już przyszło. No i kosztuje to piwko tutaj pół litra 650, nie? Tęgę. No i przyszły nam frytki, znaczy się kurczak z frytkami i z jakimiś warzywkami, tylko że te frytki to jest zrobione na miękko jakoś, w takim sosie jakby i to jest wszystko pomieszane z tym kurczakiem. Zobaczymy jak to smakuje. No bo to u nas się tak frytek nie podaje, ale tu często jest tak, nie? Że oni jakoś inaczej podają. Ale dobre jest. A tu mamy taki wypasiony, chyba hotelik, co to jest? A, sala, tak, weselna sala. O, to tu jest bardzo popularne, właśnie te weselne sale są tak wypasione. Oni tu tak na bogato się bawią właśnie na weselach. Mieszkają w hajtkach, które się czasem rozwalają, ale jeżeli chodzi o wesela, to jest przytupem. No jeżeli chodzi o nasz hostel, no raczej o nasz pokój, dostaliśmy ten sam co ostatnio, a to już jest trzeci nasz pobyt w tym hostelu. Hostel nazywa się Loko, możemy z czystym sumieniem polecić. Wcześniej pierwszy raz mieliśmy inny, teraz dostaliśmy 2 razy pod rząd ten sam i to jest duży pokój a la sypialnia, później jest to właśnie ta kuchnia, jest łazienka i tu jest piec, zlew, lodówka, wszystko, cały sprzęt. Zresztą już pokazywaliśmy to. Jutro wyjeżdżamy do Astany, pociągiem czeka nas 1300 ponad kilometrów. W Astanie jesteśmy jeden pełen dzień i chcemy zwiedzić jeszcze miasto. Zostało nam tam kilka obiektów, kilka miejsc, ale chcemy się bardziej skupić na starej Astanie, bo takowa istnieje. Choć miasto jest bardzo młode, to mimo tego jest stara część Astany, jest nowa część Astany i chcemy tam w te rejony też zajrzeć, ponieważ warto tak zgłębić bardziej historię. No i później lecimy już do Polski. Oby tak wszystko poszło sprawnie, jak dzisiaj nam poszło sprawnie. Ja się nie wyspała i tak ziewam, bo już obudziłam się pół godziny przed budzikiem z tego stresu, że nie zdążymy na ten autobus w Almatach, że nie będzie miejsca. Tu mamy kawa. I teraz muszę się napić kawy. Beata to ona się wszystkim nerwuje, chciałem wam powiedzieć. Ona jest strasznie nerwowa, ona się wszystkim nerwuje i ja już... I to wczoraj godał, że jak idziemy w góry czekać i ja godą po szybciej, bo tam zanim zdążymy na ten szczyt, to kurde, to ona zawsze idzie 10 metrów za mną, nie? Zawsze muszę na nią czekać. A jak my mieli na 9 na koniach jeździć, no to ktoś jej powiedział, że na ta 9 moiźnie no to ona leciała 10 kroków przede mną i ja nie umiał za nim nadążyć, nie? Bo już była nerwowo, z tych nerwów, że ona już tam nie zdąży na ta 9, na te konie i już leciała, nie? Tak to z nią jest niestety, albo stety. No ale jak ze mną idziesz, to nie musisz być. Jak cię proszę, pójdź szybciej, pójdź, nie, bo ja już jest zmęczona, ja nie ma tako jak ty.
A na drugi dzień leci na 9, dokładnie 3 km, wali jak motorek, a ja nie umiem za nią nadążyć. No i tak to z nim jest. No. Ona mi to robi wszystko na złość godową. Kupiliśmy sobie takie, jedne są ze szpinakiem. Tu są ze szpinakiem, a te były drugie z ziemniakami. A tu jeszcze z twarożkiem na słodko. Takie kupiliśmy po 380, tamte około 300. Да? Да, нефть. Я сам работал в нефтяной компании, аудитором тоже. Я узнал, что, оказывается, наша нефть принадлежит 5 странам. Наша нефть. Это Китаю, Америке, Голландии, России и чуть-чуть нам. Все нас дуют, как дойную корову. Tak. И у нас никогда войны не будет, потому что у всех есть интересы разных стран. Вот. Плюс у нас еще есть таблица Менделеева, знаете, по химии. Да. Вот это все металлы у нас тоже есть тут. Да. И No i dotarliśmy już na wokzal, na dworzec kolejowy i teraz czekamy w kolejce na wejście, bo trzeba pewnie przez bramki coś przepuszczać cały towar. Siedzimy już na dworcu i teraz musimy czekać trochę, bo o 16 dopiero można iść na peron, tak? Bo podjedzie pociąg na drugim peronie. A ludzi od groma, zobaczcie ile ludzi. Siedzimy na torbach i na plecakach i czekamy na swoją kolej, a pociąg jest o 16:39. No i jesteśmy już w wagonie, a dokładnie w przedziale. Na razie jesteśmy sami, ale pewnie ktoś tu do nas przyjdzie. No standard chyba taki sam jak wcześniej, żeśmy jechali, tylko wtedy była 2, teraz mamy 4. No jako żeśmy upchnęli te bagaże, jeden tu jest pod spodem, 2 tam jakoś weszły, tu dla naszych sąsiadów. Z przedziału też musieliśmy zostawić. O, już to jest. Ja. No już mamy towarzystwo, jak widać. No i już ruszyliśmy. Państwo, którzy są obok nas, na razie ich nie ma, ale to jest jakoś dużo rodzina. I jeszcze mają jeden przedział i prawdopodobnie w tym innym przedziale będą dzieciaki, a tutaj chyba tata i dziadek, tak jak Beata mówi, prawdopodobnie. Tak to przynajmniej wygląda. Beata powiedziała, żebyśmy się zmieścili tu na tym jednym łóżku, nie? No tak. No i jak żeśmy jechali tutaj, to był fajny kierowca tego Yandeksa. Młody, porozmawialiśmy się, córeczka mu się urodziła, nie? Dzisiaj właśnie. Dzisiaj. My pytali o imię, nie? Jakie wybrali dla dziecka. Bo oni powiedział, że jeszcze dumają, czyli myślą, Sara, chcieli, ale nie wiedzą, czy się ich rodzice zgodzą na to. Bo tu rodzice, tak jakby dziadkowie, wymyślają wnukom imiona. decydują. Mają chyba ostatnie zdanie na to wychodzi i się pytał, kto u nas decydował, nie? Bo też powiedzieliśmy, że mamy 2 córki. Się zdziwił trochę, jak powiedzieli, że my sami, że u nas tak nie ma, że się konsultuje z kimś, czy ktoś się musi zgodzić. No. Herbatka mamy gorąco w termosie, picie, jedzenie, jest git. A u was skolka dzieci? 5. Двойняшки. Старший 7, самый младший 2 годика. A u nas 2 doczki, wzrosłe doczki. 2 wnuki. Ага, хорошо, мы тоже мечтаем, чтобы они побыстрее выросли иногда. Podróżowaliśmy z sympatyczną kazachską rodziną, która umilała nam dość długą i monotonną podróż. Szczególnie rozmowny okazał się senior rodu, który wspomagany przez swoją wnuczkę, nazywaną przez niego chuliganką, opowiadał nam dzieje swojego życia oraz ciekawostki z kazachskiej historii. Przytoczę teraz krótki fragment tej miłej rozmowy. Зовут тебя как? Radosław. Радослав? Radek. Радик? Нас Радик татары называют Радиком. Radek, a? A wam jak za... Уралбай. Уралбай. Urajbaj. A, Urajbaj. To Beata. Как? Beata. Пеата? Beata, da. Пеата. Цветы бывают же цветы? Пеата называют. A, nie zdali. Ну вот степь начинается, видишь? Степь. A na stiepach niczego. Животноводы, скот пасут, барану, корову, мулу, Da. мясо, молоко. И сеют пшеницу, сеют, Pszeniczu, da? кукурузу сеют. Kukurydzu, da? Да, все О. сеют у нас тут. Czyli ziemia jest хороша. Всё Ziemia растет, хороша. да.
Витебском полке. Холодно было. Wy soldat? Солдатом. O. Ну, тогда молодой был, сейчас уже старый. Сейчас уже на пенсии. My żyjemy здесь. Tu Czechy. А, на границе Швеции. Да, мы живем здесь. У нас есть 15 километров до Чехии. Чехия. А вы были тут, так, не? Беларусь. Витебская область. Западной Беларуси. Где? Aha, А там не были вы? Byli. byli. На Байтерек Kiedyś поднимали? my jechali, da. Руку ставил, да, так. Mnogo ludzi było. Ludzi tam. No już powoli dojeżdżamy do Astany, już tu przedmieścia, widać coraz więcej budynków. Poznaliśmy znowu nowych ludzi, znowu mamy jakieś nowe, inne spojrzenie na świat też i przede wszystkim na Kazachstan. Warto poszerzać, pogłębiać swoją wiedzę. No, nigdy nie jest tak, że wiemy już wszystko o jakimś tam miejscu, które odwiedzamy. Zawsze możemy się dowiedzieć czegoś nowego, czegoś innego, więcej. I tak mówię, inne spojrzenie na pewne sprawy. No jesteśmy już na miejscu. Pan wysprzątał mieszkanie, a mieszkanie wygląda tak. Sypialka, szafa, tapczan, łóżko, kibelek, standard, wanna jest, no. Jest pralka i chyba zrobimy sobie pranie, jest ciepła woda, wiadomo, boiler. No i to wszystko, co w kibelku powinno być. Tu jest jeszcze garderoba, no i kuchnia, lodówka i cały ten sprzęt, który nam jest potrzebny, jest czajnik. Są jakieś gary, a takie rzeczy są. No i tu taki balkon, tylko że u nich te balkony to wyglądają jak dodatkowy pokój. Nie jest to taki tradycyjny balkon jak u nas. I to o czym zawsze mówię, o tych wykończeniach. Patrzcie tu od silikonu, nikt tego nie powycierał. Rzeczy niedokończone, takie niuanse, ja wam teraz pokażę, żeby nie być gołosłownym, ale oni tu tak po prostu mają. Tu jest jakiś kabel, powinna być pewnie lampa. Tu jest na przykład telewizor, nie? Który powinien albo wisieć, no tu jest uchwyt do podwieszenia, ale już nie ma tej drugiej części, która jest mocowana do ściany, albo ewentualnie powinien stać na stopkach, a on se tak jest postawiony. Byle jak. Tu jest patent zrobiony taki, bo się po prostu drzwi otwierały. Przy kryciu z jednej strony, z drugiej strony jakiegoś materiału trochę wziął i po prostu na zacisk. O. I drzwi się nie otwierają. Działo. Tu rygiel, to też muszę zamknąć. Takie są niedociągnięcia, tu jakieś kable, zobaczcie, to wszystko gdzieś tam wisi. Tu trochę sufit jest rozwalony, żarówka zamiast żerandola. Posztyklowane i pasuje, no. Szkotem związane. Szafa gro, no i wszystko działo. Tam specjalnie się nie przejmują. Kazachowie tym nas turystów to może nie tyle, że drażni, ale no zwracamy na to uwagę. Nie musi być luksusowo, ale żeby tak do oka to jakoś przyjemnie wyglądało. To wszystko jak na razie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia później. Chcieliśmy sobie pojechać teraz do Centrum Kosmicznego w Astanie, a najpierw doładować w takich tych automatach u nich kartę sobie na autobus, tak, transportową, i okazało się, że nie można. W języku rosyjskim wyszła informacja, że gdzieś tam trzeba dzwonić, gdzieś coś tam jeszcze, także trudne to do ogarnięcia. Chyba wolimy sobie pojechać na dworzec i tam załatwić to bezpośrednio z panią, także znowu niestety trzeba kawał jechać, a później ewentualnie do tego Centrum Kosmicznego pojedziemy. Wieje strasznie dzisiaj. Miasto po środku, niczego, naokoło stepy, no to ma się gdzie rozhulać, prawda, ten wiatr. Nawet drzewa muszą przywiązywać do ziemi, widzicie? Tak, nawet drzewa przywiązują właśnie do ziemi, takie młode drzewka, wiadomo, no żeby ich po prostu nie połamało. Żeby stąd wyjechać, to trzeba autobusem, a u kierowcy nie zapłacisz tutaj za bilet, No nie kupicie biletów. Albo aplikacja, albo karta. Dodam tylko, że więcej informacji i praktycznych rad, między innymi właśnie w temacie komunikacji publicznej w Astanie, znajdziecie w pierwszym naszym filmie o Astanie. Link do filmu znajduje się w opisie tego filmu. Zapraszamy. Znajdujemy się przed siedzibą Kazachskiej Agencji Kosmicznej, gdzie możemy podziwiać makiety 3 rakiet. To jest Sojus, Zenit i Proton oraz prom kosmiczny Buran w naturalnych wymiarach, czyli 1:1 odwzorowane.
A dowiedzieliśmy się o tym sami, ponieważ byliśmy zwiedzać wielki meczet i stamtąd z minaretu zobaczyliśmy te rakiety i postanowiliśmy przyjechać tu zobaczyć, co to jest, bo bardzo nas to zaciekawiło. Centrum jest to prawda ogrodzone, ale widać, że ludzie tam spacerują w środku. W sumie nie wiem, czemu to jest ogrodzone, może jakieś prace tutaj trwają, bo kostki chyba brukowe wymieniają. A jeżeli chodzi o samo centrum, to tutaj badają głównie satelity. Pracują nad obiektami, które mogą być bezpośrednio wystrzelone, prawda, na orbitę Ziemi. To jest najbardziej nowoczesne centrum właśnie w Azji Centralnej. To centrum stworzone też zostało z myślą o tym, aby się uniezależnić od Rosji oczywiście. Mimo wszystko z nimi współpracują, a mianowicie z Roskosmosem, prawda? Współpracują również z ESA, czyli z Europejską Agencją Kosmiczną. Kazachowie rozwijają swój projekt kosmiczny i myślę, że z takim rozmachem, jak tutaj to robią, mogą osiągnąć sukcesy. To jest takie centrum, które zajmuje się bardziej naukową stroną badań kosmicznych, ale Bajkonur to jest właśnie taka stacja, skąd wystrzeliwane są rakiety w kosmos, ale na razie Rosjanie to dzierżawią od Kazachów i chyba prawdopodobnie do 2050 roku będą to jeszcze dzierżawić. No za grube pieniądze, Kazachom się też to opłaca. I jeszcze chciałam jedno powiedzieć, że ta rakieta Zenit bardzo mi przypomina, kiedyś były takie długopisy Zenity i właśnie miały taki wkład. Niestety pod ten wahadłowiec nie można tam bliżej podejść, bo panowie remontują to, po prostu malują dzisiaj, także no, nie możemy im przeszkadzać tam w pracy. Ogólnie mało informacji jest właśnie na ten temat, nie dało się zauważyć. Ktoś, kto podczas pobytu w Astanie był akurat w tym miejscu. Może nie zauważyliśmy, może są takie materiały, ale jakoś nie udało nam się do tej pory ich znaleźć. Jest to na pewno gratka dla fanów właśnie takich kosmicznych spraw, kosmicznych gadżetów. Jest to pewna ciekawostka. Nie wiem, czy można do samego centrum wejść. Pewnie nie, bo tam są jakieś projekty bardziej lub mniej tajne. Ciężko by było, prawda, wpuszczać tam turystów, a już tym bardziej z kamerą, bądź też z aparatem ogólnie jakimkolwiek. Ta przestrzeń jest otwarta dla turystów, także korzystamy z tego i chodzimy pomiędzy tymi obiektami, a obiekty są imponujące. I te obiekty są właśnie w skali 1:1. Także teraz zrobimy jakieś przebitki, zrobimy sobie zdjęcia, no i pooglądamy sobie jeszcze te obiekty z bliska, prawda. A teraz na chwilę się z Wami żegnamy, ponieważ dostaliśmy zaproszenie do Protona, żeby popatrzeć sobie na ten świat oczywiście z góry. Także lecimy, trzymajcie się, na razie. No niestety po raz kolejny mamy pecha do pogody tutaj podczas naszej podróży po Kazachstanie i Kirgistanie, no ale co zrobić, no. W tym aspekcie nie mamy wiele do powiedzenia, także musimy przyjąć to na klata i musimy się z tym zmierzyć. Już nieraz pogoda nam pokrzyżowała plany i zepsuła plany przede wszystkim, bo mogliśmy zobaczyć i zwiedzić dużo więcej, no ale niestety. Przestało padać, także idziemy teraz na pewien most, bardzo ciekawy most na rzece Iszym. Muzeum militarne tutaj jest. Wstęp ponoć jest za darmo, bardzo fajne muzeum, ale dzisiaj poniedziałek zamknięte. Chwila deszczu, dosłownie sporo miejsc jest zalanych. Było gospodarka tu mają, jeżeli chodzi o odprowadzanie, prawda, tej wody deszczowej. A jeżeli ktoś by był zainteresowany tym muzeum, to jest właśnie za naszymi plecami z tą niebieską kopułą. To jest to muzeum militarne, ponoć bardzo fajne muzeum, są tam 4 piętra, jest wstęp za darmo, z tego co się dało wyczytać w opiniach na Google. To jest jakiś samolot, są jakieś działa, jest czołg, z tego co widać. Pokażemy Wam też namiary na to muzeum, jak ktoś będzie chciał odwiedzić, to można spokojnie. Tylko nie w poniedziałek, bo w poniedziałek jest zamknięte. Jest problem z odprowadzaniem tej
deszczówki, ponieważ tu nie widać nigdzie kratek ściekowych i dlatego ta woda tu stoi. Tam jest bardzo dużo kałuża na tej drodze. Jesteśmy teraz w bardzo ciekawym miejscu, a raczej przy moście o bardzo ciekawej konstrukcji. Most nazywa się Atyrał. Według niektórych swoim kształtem przypomina węża, chociaż według zamiarów konstruktorów ma przypominać ciało jesiotra. Jego górna powłoka jest zrobiona z 2500 metalowych elementów i ma to przypominać łuski, prawda, jesiotra. A jeżeli wejdziemy do wnętrza, to zobaczymy rzekomo szkielet tej ryby. Most został oddany do użytku 1 lipca 2018 roku na 20-lecie nazwy Astana, czyli 20-lecie tak jakby istnienia stolicy, a został ufundowany przez region Atyrał nad Morzem Kaspijskim i stąd właśnie ten jesiotr, który jest symbolem tamtych wód. Za tym ciekawym bardzo mostem znajduje się centralny park Astany i przechodząc przez ten most z tej strony właśnie dotrzecie do tego parku. Bardzo też ciekawe miejsce, które oczywiście za chwilę odwiedzimy. Most ma 313,5 metra długości, jest na 10,5 metra szeroki. Jest to most dla pieszych i rowerzystów, ale żeby sprawdzić jego wytrzymałość, przepuszczono przez niego aż 12 ciężarówek, które ważyły do 18 ton. Most to wszystko wytrzymał, także spokojnie i my możemy przez niego przejść. Bo my nawet razem nie włożymy 18 ton, nie? No, 17,5. Na granicy ryzyka, ale my to ryzyko podejmujemy. Taka ciekawostka, nad rzeką Iszym te wieżowce mają taki ciekawy design. Ten środkowy pasek symbolizuje przepływający gaz. Właśnie z tego gazu też słynie Kazachstan. Przy moście jest budka z lodami i kupiliśmy sobie lody, które kosztują ile? 700 kosztuje jedna sztuka, no. Małe, tak? No to są jedne chyba z lepszych, co my tu jedli, ale ogólnie nie są tu dobre lody, nie? W Kazachstanie. My jeszcze jakby nie zjedliśmy porządnego loda. Nie powiedzieliśmy też bardzo ważnej rzeczy, że most znajduje się na rzece Iszym. Tak, to jest rzeka właśnie Iszym, główna rzeka tutaj w Astanie, prawda? Płynie aż do Rosji. Ci to wszystko zagarną, nawet rzeka. Rzeka płynęła i płynie cały czas. Nie interesuje mnie to, ale mogłaby się skończyć tu na przykład. Tak jest! Musimy przyznać po raz kolejny, że Astana to jest bardzo fajne miasto do zwiedzania, prawda? Może odległości między różnymi atrakcjami są dość duże, ale jest bardzo tutaj spokojnie, nie ma tłoku, można spokojnie spacerować, wyciszyć się i cieszyć tym wszystkim, co widzimy naokoło. Przede wszystkim w Almatach jest więcej osób. I jest więcej ludzi, tak, zdecydowanie. Jest też większy ruch, tak jakby te główne arterie się przecinają i takie małe są te miejsca między tymi drogami. I te wszystkie drogi są zakorkowane, jest dużo tych dróg, a tu tak jest to centrum, jest ta główna droga, a tak pobocznie to nawet tych aut nie słychać. I to No, jest jest naprawdę spokojnie. ogromny teren taki bez samochodów. No rekreacyjny, takie jak właśnie parki, jakieś takie ścieżki rowerowe, czy też ścieżki spacerowe, bulwary, no jest tego tutaj mnóstwo. Wiadomo, każde z tych miast ma swoje zalety, każde też ma jakieś wady, ale tak ostatecznie to chyba bardziej przypada nam do gustu jednak Astana. Ze względu głównie na ten spokój, który tutaj jest. W Almatach znowu otoczenie, przyroda, góry. Jeżeli chodzi o bazę wypadową, to na pewno zdecydowanie lepsze miejsce, bo można dużo więcej zwiedzić z Almat niż na przykład z Astany. A jeżeli chodzi stricte o samo miasto, no to jednak wygrywa w naszym rankingu Astana. A jeżeli chodzi o życie, Nie wiem, nigdy żeśmy nie żyli ani w tym, no ale ani w tym teraz miał miejscu. wybrać. Chyba tu jednak, wiesz? No, tu jest tak najbardziej chyba europejsko i spokojnie. No, tak. Jest to wszystko poukładane. I tu też ścieżki rowerowe przez park sobie suną. Tu jakoś hala jest, nie wiem. Jeżeli chodzi o ten budynek, to widać, że to jest Kazachstan Tenis Federacja, czyli jakieś korty tenisowe tutaj w hali po prostu są pod dachem. No i znowu się pogoda niestety psuje i znowu zaczyna padać. Znowu kurde leje. Tu jakieś... Hello, Hello. jest уважаемые виртуальные аттракционы. Tu mamy też w parku takie sztuczne jeziorko, a są nawet niesztuczne łabędzie. No fajnie to wygląda, tylko że nie fajna jest dzisiaj pogoda, także musimy się zamelinować w jakimś lokalu, prawda? I to dość szybko, żeby nie zmoknąć.
Weźmiemy sobie tutaj takie jedzonko, 2 lawasze Max Chicken i cola. Tam jest taki daszek, a zamknięty sklepik jest, także można usiąść. Większość tych lokali dzisiaj jest zamknięta, z tego co widać. W ogóle poniedziałek to jest chyba taki u nich bardzo, bardzo martwy dzień. No i za lawasza jednego zapłaciliśmy 1100. Pokaż jaki jest rozmiar w ogóle tego. No dość duży. No jest Fanta, która kosztowała 600. No i fajne mięso jest, no, zobaczcie. Określenie street food w tych państwach, no to jest street food. W restauracjach jest drożej, ale street food to jest street food, no to ma być tanie jedzenie i to jest tanie jedzenie tutaj. A w Polsce w niektórych lokalach obiad warto zjeść, bo jest tańszy niż jakiegoś kebaba sobie kupić, prawda? Z mielonką. Jak chodzimy do, lokalu, to taki obiad dwudaniowy wychodzi taniej niż kebab, no. Drop the needle down and dance me to the other side. And from there we can fly into the 80s, Brooklyn to LA. Our hands in the air, our hands in the air. There's a record spinning in my mind with scratches on the beside you. You're a record spinning in my mind. I znów, jak widzicie, pogoda się zmieniła, znów pięknie świeci słońce, a my przyszliśmy trochę z innej strony, tu jest most Seruen. No jesteśmy właśnie przy tych wieżowcach z tą żółtą linią, która ma oznaczać, prawda, płynący gaz. Przy spacerze tym mostem, nie wiem czy to z powodu tego wiatru, ale czuję jak ten most się rusza, po prostu jakby się kolebał. Fajnie to tutaj zrobiły władze miasta dla mieszkańców, bardzo, bardzo takie relaksacyjne, że tak powiem, tereny. Tutaj jest huśtaweczka, można sobie usiąść, można się pohuśtać i podziwiać takie oto widoki. No i tak oto można się tutaj huśtać elegancko, swobodnie i podziwiać Astanę. Byli Beatlesi w Almatach, teraz są w Astanie. Выручите, пожалуйста, короче. Nie mam nic. Если Nie mamy już nic. возможность по полтиннику, Nie mamy nic, ja nie mam. Где? Karta tylko. Карта? Karta. Ja mam Есть kartę. карта у тебя, брат? Tutaj pan chciał oczywiście jakąś gotóweczka, wygląda jak wygląda, także ja takim typom nie daję i trzeba się ich pozbywać jak najszybciej. Tutaj sobie spacerują, prawda, ci panowie, a w Almatach sobie siedzieli na ławeczce. No i taka też fajna alejka muzyczna chyba, bo tu jakaś lampa gro, jedna na harfie, drugą na kontrabasie, czy jak się to tam nazywa? Вы снимаете? YouTube channel. Channel. Da. Bardzo mądre rozwiązanie tutaj mają w Astanie na lotnisku, z czym nie spotkaliśmy się nigdy, a być może dla innych to nie jest żadna nowość. Są czujniki, jeżeli ktoś się zbliża do schodów, zaczynają ruszać wtedy. Bo po co mają schody pracować cały czas, jeżeli nikt z nich nie korzysta, prawda? Jesteśmy już po odprawie. Plusem na pewno ogromnym jest to w lotach łączonych, że nadajemy bagaż raz, mimo tego, że mamy 2 loty. Nadajemy raz i nasz bagaż będzie czekał na nas w Krakowie. Nie musimy odbierać jakby w Warszawie, bo lecimy do Warszawy, z Warszawy do Krakowa. Trochę się doczepili do sprzętu naszego. Musiałem wyciągać drona i tam inne rzeczy, wszystkie kable pokazywać. Pan sprawdzał w rękawiczkach.
bo coś mu tam wyszło i chciał dogłębnie jakoś sprawdzić, co tam dokładnie mamy. Ale dobra, spokojnie. Butów nie trzeba było też Też nie było, choć może wysokie, nie? ale to już w Krakowie też nie musiało. No a w Krakowie było elegancko, bo nawet nie trzeba było sprzętu wyciągać. A tu trzeba było, ale myśleliśmy, że będzie tu gorzej, bo nawet przy wejściu na lotnisku nie trzeba było przepuszczać bagaży, tak jak na przykład w Uzbekistanie. Trzeba było już na wejściu do lotniska przepuszczać wszystkie bagaże, prawda? No spokojnie. W Turcji też tak było. W Turcji też tak było. No i przyszedł posiłek jakiś. Jest omlet, ogórek, szyneczka, pomidorek, oliwka, ser, jakieś musli, serek i grecki ogór. No i jeszcze bułka. No jesteśmy już na miejscu, dolecieliśmy szczęśliwie, całe szczęście. Lądowanie dość niespokojne, ale ogólnie zakończyło się bardzo pozytywnie. Także teraz będziemy czekać jakieś 2,5 godziny na kolejny lot do Krakowa z Warszawy. Lecimy już teraz do Krakowa i trzeba przyznać, że jeszcze nie lecieliśmy tak małym samolocikiem. To są tylko dwójeczki, prawda? Dla miejsca nie tak jak to są 3. Mała obsługa w locie, jakaś awaria, prawda? Musieliśmy cofnąć się z pasa startowego. Jakiejś rzekomo czujnik temperatury, nie? Także zobaczymy, co się wydarzy. Czy będziemy lecieć tym samolotem, czy usuną usterkę, czy po prostu będziemy się przesiadać do innego. Inżyniery naprawiają. No, samolot robił drugie podejście i niestety druga nieudana próba. Mają podstawić inny samolot teraz i zobaczymy, jak podstawią samolot, jak to będzie wyglądało, ile będziemy czekać. No, pierwszy raz nam się zdarzyła taka sytuacja. 2 razy startowaliśmy i 2 razy samolot się wycofał z pasa. Próbował startować i zatrzymał się i zjechał. Nieprzyjemna sytuacja, tym bardziej, że mamy już ogarnięty samochód, który czekał na nas w Krakowie i już czekał 2 godziny. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Na razie czekamy. Kupiliśmy sobie po takim hot dogu i kole. Trzeba coś jeść w końcu. Bo byliśmy głodni bardzo, nie? Przede wszystkim zaproponował czegoś do picia nawet. No nie. Niestety nikt, na razie nic nie dostaliśmy z lotu, nic do picia, nic do jedzenia. Czekamy, ponieważ za pół godziny się ma sprawa rozwiązać. Także zobaczymy za pół godziny. Siedzimy teraz już w innym samolocie, większym samolocie. Opóźnienie mamy cholerne. Nasz kierowca, czyli ojciec od taty, czeka tam cały czas na nas. No i myślę, że teraz już bez komplikacji ruszymy, wylecimy i dolecimy. Oby. Dzień dobry, w imieniu Polskich Linii Lotniczych LOT, Sojuszu Star Alliance oraz linii partnerskich serdecznie witamy na pokładzie samolotu Boeing 737, którym polecimy do Krakowa. Dzień dobry kolejnego dnia. Wróciliśmy do Polski cali i zdrowi. I całe szczęście, ponieważ jak wiecie, nie obyło się bez kłopotów. Próbowaliśmy 3 razy wystartować, dopiero za 3. razem się udało. 2 pierwsze próby zakończyły się niepowodzeniem, awarią. Samolot musiał hamować, zjeżdżał z pasa startowego, naprawiali go, po czym znowu ruszał, znowu się zepsuł. Ostatecznie zmieniono nam samolot i całą ekipę, prawda, bo była ekipa po prostu awaryjna, ściągali ludzi, pilotów, stewardów, stewardesy z domów. Udało się, całe szczęście. Jesteśmy cali i zdrowi. A czemu w takich okolicznościach przyrody Was witam? No bo po miesiącu naszej nieobecności nasza działka wygląda właśnie tak. To jest lubczyk. Gdybyście nie wiedzieli. Raczej drzewo lubczykowe. Tu są gdzieś buraki, tam są sałaty, kapusty, pietruszka, jest por, jest rukola, jest koper. Wszystko jest zarośnięte totalnie. Owoce nam zaczęły dojrzewać, coś już tam sąsiedzi zerwali, coś teściowo. Piękne, pyszne morwy.
Jabłuszka również już dojrzewają, borówki przepiękne, ogromne, także bardzo się cieszymy z tego powodu. I wieprzki, czyli agres, zobaczcie, czerwone, już dojrzałe, piękne, pyszne, a zaraz aż zerwia normalnie jednego. Nie ma nic lepszego jak owoc czy plon z własnego ogródka, z własnego sadu. Tu są jeszcze wieprzki, czyli agres niedojrzały. Zaraz się biera za koszeni. Tu są jeszcze mirabelki, wam pokażę, ale jeszcze nie są dojrzałe. Tu jest świdośliwa, która se też już powoli dojrzewa. No wszystko no tu pięknie zarosło, tawuły, no i malinki. Serio te malinki są przepyszne. Swojskie to nie są jakieś ogrodowe, takie kupione. To są takie maliny, które tutaj od lat rosną i są przepyszne. Tylko dbamy o to, przycinamy je, wycinamy stare krzewy, stare pnącza. Zostają tylko nowe i owocują przepięknie. Tu jest orzech laskowy, ale nie zgodniecie, z czego on wyrósł. I też jest dość dużo orzechów, widzę. Jest ogromny już teraz. Wyrósł z kija. Po prostu robiliśmy ognisko. Na tym ognisku robiliśmy kiełbasa i był właśnie jeden tam patyk z tego orzecha, bo tam mamy takie duże orzechy laskowe, tam dalej i tam żeśmy byli po kije, zerwaliśmy, żeby było na kiełbaskach. No, po upieczeniu kiełbasy wbiliśmy tam za grilla do ziemi, tak zostało i z tego opalonego właśnie z ogniska kija wyrósł taki piękny orzech, taka piękna sztuka, aż nie do uwierzenia. No ale tak się stało. Po wyjeździe, jak zawsze, kilka dni na ogarnięcie terenu tutaj w Andrusowej chacie i tak samo w domu trzeba wszystko wysprzątać, poogarniać wszystkie rzeczy. Część rzeczy jak zwykle się zniszczyło po takim wyjeździe. No także trzeba zrobić jakiś research, trzeba zobaczyć, czego potrzebujemy, co trzeba dokupić, co zrobić. Rękawy trzeba zakasać i do dzieła, pracujemy. Ważne, żeśmy dolecieli szczęśliwi, cali i zdrowi. No i tak się skończyła nasza przygoda z Kazachstanem, Kirgistanem, ale jednego możemy być pewni, jeżeli nam zdrowie da, jeżeli wszystko się ułoży po naszej myśli, to na pewno do Azji Środkowej wrócimy. A jodełka kiedyś nie chciała nam rosnąć, a teraz no pięknie nam rośnie. Zmieniliśmy jej miejsce i teraz naprawdę w tym miejscu jej się zaczyna podobać. No i wszystkiego wam dobrego. Dziękuję, żeście byli z nami podczas tego wyjazdu. Mam nadzieję, że się wszystko podobało, że było pięknie, ładnie, pejzażyście. I pamiętajcie o nas, wspierajcie, jeżeli możecie, nas w dowolny sposób, poprzez lajki, subskrypcje, komentarze. Można robić zakupy poprzez nasze linki afilacyjne i dużo jajek mamy też. No, i to są swojskie jajca od wujka, od Beaty. Od kury, od wujka, nie od wujka. Myślę cały czas, że to wujek znosi te jajka. To siak! Dobra, no bycie z nami, trzymajcie się tam zdrowo i na razie do następnego wyjazdu, do następnych filmów. Zobaczcie, jak tu tętni życie teraz. Na jednym kwiatku 4. Ale to nie są pszczoły, tylko to są takie te dziwne, wiesz? Tak, one też zapylają. No i tu tak tętni życie, że normalnie szkoda mi tego kosić. Zrób takie ścieżki tylko. No. Żan Dosow, Jan Dosow. Juras Jan Dosow. Juras Jan Dosow. Nie wiemy, kto to był, ale cep już tam chyba jest napisane, nie? Na klacie. Lokalu Baurda. Lokal Baurda. Ten zaś nam wszędzie teraz przed ekranem na 100%. Jakby szkieletem pęter. No dobrze. Nie, dobra, jeszcze raz, bo ja to daję jesiotra.